Witam Was widzowie w 33. odcinku Od dziadostwa do przedsiębiorstwa. A dzisiaj siew kukurydzy. Stwierdziłem, że po prostu już tak przeciągam tą kukurydzę na moim gospodarstwie, że w końcu jednak trzeba było zacząć ją siać. Więc dzisiaj będzie tak naprawdę debiut na moim gospodarstwie kukurydzy. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować, czy to będzie się opłacać. Także tak, zasypiemy sobie jeszcze teraz worek tylko nawozu. No i zaczniemy siać tak naprawdę. Nie ma co przedłużać. No, tylko najpierw trafić jeszcze muszę. O, dobra, git. Nie wziąłem obciążnika, ale widzę, dobra. 80 to 80. Jak miałem do Zetora tą Tour, to jednak mimo wszystko przeważało go trochę bardziej. Mam nadzieję, że mi się... O! Muszę wciągnąć. Trochę tak bardziej... Dobra. Dobra. Napełnimy. O, i prawie... O, full. Dobra, git. Nawet nie prawie, a całość. Dobra. Zdecydowałem, że ten siewnik będzie dosyć spory, ponieważ no już mam takie dosyć spore maszyny. Mógłbym teoretycznie Zetorem. Pewnie by dał radę, bo na przykład sprawdzałem ten siewnik z... bo on ma wymogu 70 koni. No i tak go sprawdziłem z Ursusem 1004 i tak mówię, co jest grane. Podnosi go całego, więc po prostu on dosyć sporo waży, więc stwierdziłem, że weźmiemy tego, już nawet Zetora nie sprawdzałem. No i fajnie kolorystycznie będą. Mi się wydaje, że fajny zestawik. Dobra, teraz musimy bieg jeszcze dobrać. Obniżymy na 1F. No dobra. Teraz powinno być dobrze już. Zaczynamy. W końcu siewy. O, 16 na godzinę, dobra, trochę damy mu. Żeby tak z 14 siać. Nie ma co przesadzać. Dobra. Nie, ale piękny dźwięk. To, co ostatnio powtarzałem przy koszeniu. Poprzedni odcinek, zresztą zapraszam na poprzedni odcinek, jak już obejrzycie ten. Bardzo mi się podoba ten dźwięk tego ciągnika, naprawdę. Widać, że 6 garów pracuje. O, trochę go podnosi. Dobrze, że nawet Zetora nie ma co sprawdzać. Dobrze, że wziąłem ten ciągnik, bo tamten by sobie nie dał rady. Muszę wolniej nawracać w takim razie nim. Nie no, ale zestawik rządzi. Robi robotę. Tak się zastanawiałem, czy kolejny Ursus, ale mówię, dobrze. Teraz widzę, że dobra to była decyzja. Myślę, że na tym odcinku bardzo dużo posiejemy tej kukurydzy. Bo zestaw... Zdecydowałem się na taki siewnik, jeszcze kończąc wątek, bo przeciągałem tą kukurydzę, no i po prostu już maszyny mam takie, że jednak nie wyobrażam sobie brać tu jakiegoś siewnika. Mogłem wziąć tego Agromasza trójkę, ale już go używałem i stwierdziłem, że nie będę powtarzał zestawów. A mówię, jakichś fajnych siewników mniejszych nie było. To mówię, lecę w 4,5 metra, bo ten siewnik ma już 4,5 metra, więc... znaczy Ursus, o tym Zetorze tyle było. Będzie miał tu co robić. Ogólnie jeśli chodzi o mój serwer Discord, tak jak obiecałem, jest on już dostępny, co prawda nie w komentarzu, bo chciałbym zrobić jednak... Kto jest uważny i kto chce na pewno wbić bardzo, ten myślę, że znajdzie sobie ten link i tak. Powiem tyle. Sąsiad nie będzie zadowolony.
Ale ładny jest ten siewniczek, naprawdę. Dużo mnie kosztował, jak widzicie, 12 000. No i teraz obiecałem wam, że tak jak mówiłem na końcu tamtego odcinka, że albo będziemy siać kukurydzę na tym odcinku, albo żniwa już. No i okazało się, że robię żniwa, chciałem powiedzieć. Że siejemy kukurydzę, dlatego że po prostu chcę już tym nowym kombajnem jakby zacząć to wszystko, bo mówię, bardzo długo zwlekałem po prostu z tymi wszystkimi pracami związanymi z kukurydzą. Więc mówię, no ile już można przeciągać. No i o Farmingu 25 nadal cisza. Chociaż ja osobiście mam wrażenie, że będzie tak, że 25 kwietnia będzie poruszony temat. Bo no jeśli później, w maju dopiero, no to by było bez sensu moim zdaniem. Muszę nas zbudować napięcie przed Gamescomem, czy nie, Gamescom jest w sierpniu. No te ich targi jakieś są w czerwcu chyba bodajże. To muszę zrobić napięcie, żeby mieć... No myślę, że w czerwcu powinni to już prezentować tak, jeśli by chcieli w tym roku, no to naprawdę już jakieś nowości przynajmniej. Dobra, teraz trochę pojeżdżę w kabinie bardziej, bo jest oczywiście mało w tej kabinie jeżdżę. Ale ja jakoś lubię po prostu z zewnątrz, szczególnie jak jest taki piękny nabytek. Także to jest taka moja opinia, że 25 kwietnia będzie jakaś prezentacja, w sensie po prostu ogłoszenie, że robimy Farminga 25. Ale moim zdaniem przed tym, może jakaś drobna nowość będzie pokazana, jakiś trailer na przykład, nie wiem, no mam jakieś swoje teorie. Ale mi się wydaje, że przed tym kilka dni, przynajmniej tak było w 22, że będzie jakieś odliczanie się rozpocznie. Tak, żeby zasugerować, każdy raczej będzie wiedział, o co chodzi. Tak, żeby nie powiedzieć, o co chodzi, a każdy wiedział, będzie o co chodzi, tak? Także tak mi się wydaje, że może być coś takiego. No i tak jak myślałem, już w pewnym momencie teraz myślałem, że nie będzie tego, nie uda nam się tego pola oprzeć, a jednak widzę, że niewiele go zostanie. Naprawdę, no ale ten siewnik lata 16 na godzinę, więc ciężko jest, żeby nie robił roboty. To ja i tak nakładki robię, bo chcę wam jednak trochę go ograć pod różnymi kątami, no to... A nie chcę mijaków z drugiej strony jakieś robić. Także widzowie, jeśli spodobał wam się ten odcinek, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. No i dobra. Tych znaczników nie używam jednak, bo one są trochę bez sensu dla mnie. Tą teksturę taką robią średnią. Zawsze sobie tak mówię, że używam znaczników, teraz to i tak będę już po tym, no ale one no... Nie jest to idealna tekstura, moim zdaniem. No, będzie wydajność. Ogólnie ziemniaki już z tego pola znikną, taka ciekawostka poboczna, ale kupiłem pole małe, bo nie miałem więcej kasy, a chcę kupić kombajn. Więc w tym sezonie po prostu na ziemniaki jakieś byle jakie pole, jak najtaniej kupiłem tam 30 arów, a i tak tutaj, jak to były ziemniaki, to nie siałem ich nie wiadomo ile. Dokończymy już na tym odcinku chyba te pole, będzie tak najlepiej.
Także fajnie, bo zaczynają się robić już takie sprzęty, gdzie będę mógł całe pole zrobić naraz. A to znaczy, że powoli trzeba zacząć łączyć kawałki. No więc po prostu wybiłem się trochę z tropu, ale właśnie dlatego te pole małe kupiłem, bo po prostu chcę zaoszczędzić kasę, nie? Mam marchewkę na sprzedaż, także jak już zobaczycie kombajn, to albo dobiorę jakąś pożyczkę, pewnie będę musiał, kombajn Bizon będzie do sprzedaży, no i dodatkowo właśnie marchewka, tak jak mówię. Czy coś jeszcze po drodze mi wyskoczy? Szczerze mówiąc wątpię chyba, żeby coś jeszcze było. Także dotrwaliśmy do końca, bez usterek, nowy siewnik sprawuje się bardzo dobrze. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do końca, no i widzimy się w następnym. Cześć!